poinformowałem rodziców o śmierci ich dziecka, tak? To są takie rzeczy, które zostają naprawdę w pamięci. Kontakt z tą osobą mamy tylko i wyłącznie na tej interwencji. W ciągu kilku minut tak naprawdę musimy próbować zbudować zaufanie. Największym wyzwaniem dzisiaj oczywiście są właśnie social media, hejt, cyberprzemoc i wszelkiego różnego rodzaju zagrożenia pojawiające się właśnie w internecie. Policjant kojarzy się z mandatem albo kontrolą drogową, ale jest też druga strona tego medalu. To oni jako pierwsi pojawiają się na miejscu tragedii i muszą poinformować rodziców, bliskich o tym, co wydarzyło się na miejscu. Moim i Państwa gościem będzie przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Zapraszam do oglądania. Dziś moim i Państwa gościem jest starszy aspirant Krystian Lewandowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak wygląda wezwanie do próby samobójczej dziecka. Kto dzwoni i jak szybko jesteście w stanie zareagować? Z reguły takie zgłoszenia zostają przekazywane przez numer alarmowy 112. Zdarza się jednak też tak, że osoby dzwonią bezpośrednio na konkretną jednostkę organizacyjną policji. Tak naprawdę zgłaszającym może być każdy. Może być to rodzic, może być to opiekun, nauczyciel, pedagog, a także kolega, koleżanka, czy nawet osoba nieznajoma, bo przecież osoba młoda może dawać sygnał o próbie samobójczej na portalach społecznościowych, więc jeżeli ktoś zobaczy taki wpis czy taką wiadomość, wówczas też przekazuje taką informację dalej i policja po uzyskaniu takiej informacji, oczywiście takie zdarzenia są traktowane priorytetowo, dyżurny kieruje najbliższy możliwy patrol, aby dotrzeć na miejsce jak najszybciej. Mówimy tutaj o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Jak zabezpiecza się taką osobę? Przecież ona nie może zostać po Waszej interwencji sama, prawda? Prawda, tak. Najczęściej zdarza się tak właśnie, że ta karetka pogotowia, która jest wzywana na miejsce, to właśnie załodze medycznej przekazujemy taką osobę i ta załoga medyczna transportuje już tą osobę na przykład na konsultację psychiatryczną do szpitala, więc tutaj musimy powiedzieć o tym, że my tak jako policja tak naprawdę ten kontakt z tą osobą mamy tylko i wyłącznie na tej interwencji. W ciągu kilku minut tak naprawdę musimy próbować zbudować zaufanie, żeby ta osoba miała do nas zaufanie, żeby chciała z nami rozmawiać, bo to też nie jest takie łatwe. Często właśnie młodzież, czy nawet też osoby dorosłe reagują bardzo emocjonalnie i nie chcą z nami rozmawiać. Czy interwencja w stosunku do osoby dorosłej, a osoby małoletniej wygląda inaczej? Macie inne procedury? One mogą wyglądać inaczej, bo wydaje mi się, że osoby dorosłe jakby mają świadomość konsekwencji swoich działań i z nimi rozmawia się tak bardziej rzeczowo. Natomiast jeśli chodzi o dzieci małoletnich, no to tutaj dzieci podchodzą bardzo emocjonalnie do swoich czynów i tutaj czasami nie ma właśnie tej logiki, tak? Zdarza się właśnie, że tutaj bardzo mocno kierują się tymi emocjami. Nie chcą rozmawiać, mogą być agresywni, różnie to bywa. Jak wygląda rozmowa z rodzicami tuż po próbie albo też śmierci dziecka? To są momenty bardzo trudne. Reakcja ludzi na taką informację jest różna, zwłaszcza, że chodzi właśnie o ich dziecko i czy to jest próba samobójcza, czy właśnie śmierć takiej osoby. No to trzeba podejść do takiej rozmowy bardzo delikatnie, być wrażliwym, ale też i profesjonalnym. W takich sytuacjach rodzice często są w szoku i nigdy nie wiemy, jak zareagują. Może być to agresja, może być to gniew, czy po prostu zwykły płacz. Musimy być jako policja gotowi tak naprawdę na każdą reakcję, która wystąpi. I też musimy pamiętać o tym, że nie możemy tych ludzi zostawić samych. Musimy po prostu udzielić im też informacji, gdzie mogą uzyskać wsparcie i dalszą pomoc w takiej sytuacji. A czy policja współpracuje ze szkołą, z której to dziecko uczęszczało? Czy macie jakieś, nie wiem, systemy, w których informujecie, jak postępować na przykład z klasą? Współpracujemy ze szkołą, tak, jak najbardziej. To jest w sumie nawet bardzo ważne, bo większość czasu dzieci przecież w tej szkole spędzają, prawda? I my jako policja oczywiście, że współpracujemy, odbywamy rozmowy z dyrektorami, psychologami, uczestniczymy też w spotkaniach z nauczycielami czy uczniami.
Możemy podpowiedzieć, co można powiedzieć właśnie uczniom, jak z nimi rozmawiać, czy skierować właśnie do instytucji pomocowych, jeżeli ktoś tego potrzebuje. My też jako policja nie możemy udzielać szczegółowych informacji na temat takich zdarzeń. Musimy też pamiętać o tym, żeby chronić prywatność dziecka i rodziny, w której doszło do takiej sytuacji. Więc tutaj i też musimy próbować jakby obalać nieprawdziwe informacje, żeby dzieci nie dopowiadały sobie i nie wzbudzać u nich dodatkowych lęków. Czy to wtedy szkoła prosi o taką interwencję ze strony policji, czy to wy jako policja sami jedziecie do szkoły, rozmawiacie z dyrekcją, z klasą, z nauczycielami? Tak naprawdę to takie sytuacje są różne. Często jest tak, że szkoła już wie o takiej sytuacji, mimo tego, że my ich o tym nie informowaliśmy i sami potrafią się do nas zwrócić, a jeżeli się szkoła nie zwróci, to my sami też takie rzeczy robimy. A proszę nam opowiedzieć, jak wygląda procedura po śmierci dziecka, jakie formalności, ale też ten wymiar ludzki, czy w ogóle jest tutaj przestrzeń na to, żeby policjant mógł jakoś swobodniej zareagować w zależności od tego, czego wymaga sytuacja? Przede wszystkim, jeżeli już dojdzie do takiego dramatycznego zdarzenia, my musimy zabezpieczyć miejsce, gdzie to się stało. Zabezpieczyć dowody, które mogą wskazywać również na udział osób trzecich, sporządzić stosowną dokumentację. Ale to też nie tylko te procedury w tym momencie są. My też musimy przekazać informacje właśnie rodzicom czy opiekunowi, że do takiego zdarzenia doszło i to w tym wszystkim jest najtrudniejsze, bo to jest dramat, który dotyka tak naprawdę wszystkich, całą rodzinę i też nawet policjantów, którzy muszą to robić, tak? Nie można tego porównywać z niczym innym. To są momenty, które zostają w pamięci na bardzo długo i bardzo mocno pokazują tak naprawdę, jaki ciężar jest tej służby. Nie wszystkie próby kończą się śmiercią. Jak wtedy rozmawiać z dzieckiem, któremu udało uratować się życie, albo wręcz powstrzymaliście przed podjęciem takiego aktu? Z dziećmi staramy się rozmawiać, nie używać trudnych sformułowań. Staramy się z nimi rozmawiać spokojnie i okazać takie wsparcie, że czasami wystarczy powiedzieć, że jesteśmy tutaj po to, żeby Ci pomóc, że nie jesteś sam. I może to akurat pomóc. Natomiast tak jak mówię, nie używamy trudnych sformułowań. Staramy się okazać wsparcie i wytłumaczyć, że jesteśmy właśnie osobami, które przyjechały tutaj, aby pomóc, a nie zaszkodzić. A jeżeli dziecko znajdujecie same w takiej sytuacji, czy to jest tak, że najpierw policja próbuje zlokalizować i wezwać rodziców, czy wręcz przekazywane jest do innych instytucji, innych zespołów? Najpierw musimy się przede wszystkim upewnić, że dziecku nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, że jego życie i zdrowie nie jest zagrożone, więc tutaj nie czekamy na to, czy rodzice są na miejscu, czy nie. Więc to jest kluczowe dla nas, żeby zapewnić temu dziecku bezpieczeństwo. Też staramy się w rozmowie z nim wzbudzić takie poczucie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, żeby tylko, tak jak też wspomniałem wcześniej, my na interwencjach mamy bardzo mało czasu na to. Natomiast jeśli rodzice są na miejscu, czy opiekunowie właśnie tego dziecka, to też jest z jednej strony utrudnienie, bo rodzice bardzo też emocjonalnie podchodzą do tych zdarzeń, właśnie prób samobójczych i też reagują nerwowo, właśnie niedowierzaniem, tak, że jak to możliwe, że to akurat ich dziecko i właśnie w takich przypadkach policjant musi prowadzić taką rozmowę równolegle. I tu właśnie jest często taka trudność pojawiająca się, kiedy są rodzice na miejscu. Dużo osób jedzie do takiej interwencji? No, z reguły patrol składa się z 2 osób i jeżeli mamy wysłany patrol przez dyżurnego, no to jedzie jeden patrol 2-osobowy najczęściej. Czy policjanci mają przygotowanie psychologiczne, czy to w trakcie kształcenia, czy to wręcz po ukończeniu, będąc na służbie, czy są dodatkowe jakieś szkolenia dla Was z tego obszaru? To jest tak, że my w trakcie służby przechodzimy szkolenia, jeśli chodzi o przeprowadzanie interwencji, także tych kryzysowych. Natomiast uważam, że tak naprawdę żadne szkolenie nie przygotuje nas na podjęcie interwencji w stosunku do dziecka, które znajduje się w takim kryzysie. Tak naprawdę pamiętajmy też o tym, że każda sytuacja, każde zdarzenie, każda interwencja, nawet jak wydaje się, że jest taka, że jakby informacja wydaje się, że jest taka sama, to ta interwencja, każda sytuacja jest inna.
W jaki sposób zabezpieczacie klasę rówieśników dziecka, które podjęło próbę samobójczą? Tutaj kluczową rolę odgrywają szkoły i psychologowie, a przede wszystkim też rodzice, bo trzeba z dziećmi rozmawiać na ten temat. Policja może, tak jak powiedziałem też wcześniej, wesprzeć szkołę w działaniu, wyjaśnić, co się stało, ale też bez podawania większych szczegółów. Możemy powiedzieć tylko to, co jest tak naprawdę niezbędne, żeby właśnie też nie wzbudzać tych dodatkowych lęków. Najważniejsze jest też to, żeby młodzieży nie zostawić z tym wszystkim samemu, tak? Żeby oni wiedzieli, że mają wsparcie i też wiedzieli, gdzie mogą udać się po pomoc. Co jest najtrudniejsze w pracy z dziećmi w takich sytuacjach? W mojej ocenie najtrudniejsze w takich przypadkach to jest takie poczucie bezradności, że my nie zawsze możemy pomóc, mimo tego, że tak naprawdę bardzo tego chcemy. Dzieci po takich zdarzeniach, próbach samobójczych, które nie zakończyły się zgonem, często nie chcą z nami rozmawiać. Bardzo trudne to jest, żeby właśnie dotrzeć do takiego dziecka, żeby zachęcić go do rozmowy, żeby ustalić w ogóle, co było powodem takiego zachowania. Dziecko bardzo emocjonalnie podchodzi do w takich sytuacjach i tak naprawdę różnie się może zachowywać. Może być agresywne, może nie chcieć rozmawiać właśnie, może płakać, więc może być naprawdę różnie. Zastanawiam się jeszcze, czy jak jedziecie na taką interwencję, czy zdarza się, że u jednego dziecka jesteście kilkukrotnie? Że to nie jest tak, że tylko podjęło jedną próbę i tam sytuację udało się jakoś opanować? Tak, zdarza się. Zdarza się tak, że kilkukrotnie jeździmy do jednej tej samej osoby. Jakie działania prewencyjne podejmuje policja? Czy realizujecie programy w szkołach? Może macie jakieś własne kampanie edukacyjne w tym zakresie? Organizujemy spotkania edukacyjno-informacyjne w szkołach, realizujemy różne programy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, cyberprzemocy, hejtu w internecie. Bierzemy udział w kampaniach społecznych, organizujemy je i też przeprowadzamy. Od tego roku prowadzimy również warsztaty dla osób pracujących z młodzieżą na co dzień wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym imienia profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, przedstawicielami Fundacji LPP i Akademii Pomocy na temat higieny zdrowia psychicznego i takiego wsparcia właśnie osób pracujących z młodzieżą w tym zakresie. W poprzednich latach Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku stworzył spot profilaktyczny pod nazwą Kryzys nie jedno ma oblicze. Został stworzony plakat, który został rozpowszechniony w placówkach oświatowych. Masz problem, nie jesteś sam. Te plakaty zostały rozpowszechnione właśnie w placówkach oświatowych. Dzięki też życzliwości jednej z galerii gdańskich jest on też wyświetlany na banerach multimedialnych. Też na bieżąco analizujemy dane statystyczne dotyczące właśnie prób samobójczych i samobójstw skutecznych, co daje nam możliwość właśnie weryfikacji, gdzie tych zdarzeń jest najwięcej, w jakich kierunkach po prostu, jakie są powody tych zamachów samobójczych, jakie są sposoby zamachów samobójczych, dzięki czemu możemy podejmować stosowną reakcję do tych liczb. Także tutaj zostały przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku stworzone ulotki takie edukacyjne, Bezpieczny nastolatek, gdzie mamy też wyjaśnione definicje różnego rodzaju cyberprzemocy. Też zostały rozdysponowane po placówkach oświatowych, są wykorzystywane. Zachęcam do korzystania z tych materiałów. One są ogólnodostępne na naszych stronach policyjnych komend miejskich i powiatowych, tak samo na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W takich banerach po prawej stronie można odszukać i po tej nazwie właśnie, po tych nazwach, które podałem, można pobrać i zachęcam do korzystania z tego. Tak naprawdę te wszystkie działania, które my podejmujemy, one mają na celu właśnie wsparcie tych osób, pokazanie im, że są osoby, że są instytucje, które im pomogą w kryzysie i nie zostały same. Też organizujemy jeszcze seminaria i konferencje szkoleniowe dla policjantów, ale też dla instytucji pozapolicyjnych, które mają właśnie na celu zapobieganie tym czynom. Działania, które podejmuje Komenda Wojewódzka w Gdańsku, są wyróżniające się na tle innych jednostek, bo to nie są zadania, które wszystkie komendy realizują, tylko to są wasze własne inicjatywy, prawda? Po części tak. Jest tak, że każda komenda wojewódzka ma obszary, które musi realizować, ale jakie realizuje, to już jest jakby nasza często inicjatywa własna. Często poruszamy się właśnie w obszarach, które musimy wszyscy wspólnie realizować, natomiast to, w jaki sposób my to robimy, to już jest jakby intencja własna. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Jeżeli dany policjant ma na przykład pomysł, który chciałby zrealizować jakąś fajną kampanię albo jakąś akcję przeprowadzić w terenie w zakresie właśnie działań prewencyjnych, on to zgłasza do
właśnie komendanta? Jak to wygląda? Przede wszystkim na wszystkie takie działania musimy mieć zgodę naszych przełożonych, to jest kluczowe. Ale tak to właśnie mniej więcej wygląda, że my musimy, jeżeli mamy jakiś pomysł, informujemy o tym, oczywiście zachowując drogę służbową naszych przełożonych i jeżeli dostaniemy zgodę od przełożonego na takie działania, podejmujemy takie właśnie inicjatywy. Czy jako policjanci macie możliwość też weryfikacji takich nowych zagrożeń, które się pojawiają? Być może są to grupy online, które mają na celu jakieś działania nakłaniające do samobójstwa, być może jest presja w social mediach albo wręcz wyzwania w tym obszarze? Przede wszystkim jest tak, że staramy się sami zauważać te trendy, które się zmieniają, te zagrożenia, które się pojawiają. Największym wyzwaniem dzisiaj oczywiście są właśnie social media, hejt, cyberprzemoc i wszelkiego różnego rodzaju zagrożenia pojawiające się właśnie w internecie. Zwracamy na to bardzo mocną uwagę. Często też dostajemy sygnały, na przykład od placówek oświatowych, że coś nowego się pojawiło, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Czy w trakcie całej swojej służby, bo jesteś już od 13 lat policjantem? No prawie 13. Prawie 13. Czy są jakieś takie historie w pracy z młodymi ludźmi, które szczególnie zapadły Ci w pamięć? To jest tak, że myślę, że każdy w ogóle policjant ma takie historie, które zapamięta tak naprawdę do końca służby albo pewnie już zostaną z nim do końca życia. W moim przypadku to jest tak, że najbardziej w mojej pamięci zapadł na przykład widok noworodka odnalezionego na wysypisku śmieci. Pamiętam też sytuacje różnych samobójstw, które widzieliśmy naocznie. Akurat miałem takie szczęście, że nie widziałem naocznie osoby małoletniej, która dopuściła się takiego czynu. Natomiast jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to takie sytuacje się zdarzały. W mojej ocenie, jeszcze tak patrząc po sobie, to na mnie największe wrażenie tak naprawdę robi reakcja ludzi, kiedy my informujemy ich o śmierci właśnie osób najbliższych, a takich interwencji też trochę było. I właśnie jak informowałem rodziców na przykład o śmierci ich dziecka, tak? To są takie rzeczy, które zostają naprawdę w pamięci i musimy z tym się mierzyć. Czy to jest też tak, że jadąc do rodziców, żeby poinformować o danym zdarzeniu, że to policjanci są obwiniani za sprawę i czujecie, że tą odpowiedzialność przerzuca się właśnie na służby? Trudno tak jednoznacznie na to odpowiedzieć, dlatego że tak naprawdę też już trochę wcześniej mówiłem, że ta reakcja ludzi na tą wiadomość jest tak naprawdę dla nas nigdy jedną wielką niewiadomą. To co się wydarzy, my sobie możemy się przygotowywać, próbować, co powiemy takim ludziom, tak? Ale my tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak oni się zachowają. Mogą nas obwiniać, oczywiście, i pewnie takie sytuacje się zdarzają, ale mogą się zachowywać i spokojnie, mogą usiąść, mogą w ogóle nie zareagować, mogą siedzieć z nami, rozmawiać, a nagle wybuchnąć i na przykład rzucać jakimiś przedmiotami. Więc tak naprawdę my nigdy nie wiemy, jak dany człowiek się zachowa, musimy być gotowi na każdą ewentualność. Czy są jakieś działania, które mogą wzmocnić policję w zakresie prewencji zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży? Myślę, że na pewno jeszcze większa współpraca z placówkami oświatowymi czy instytucjami pomocowymi, bo przecież policja sama niestety nie poradzi sobie, nie zwalczy tego problemu, nie zapobiegnie problemowi właśnie, którym mierzą się teraz dzieci i młodzież w kryzysie emocjonalnym, prawda? Więc tutaj sami sobie z tym nie poradzimy. Ważne są zmiany systemowe, finansowanie profilaktyki, czy właśnie podniesienie świadomości w ogóle społecznej na ten temat, bo tutaj niestety zdarza się, że właśnie niektórzy nie chcą o tym rozmawiać, mówią, gdzieś unikają rozmów na ten temat albo po prostu nie chcą, żeby te sytuacje z ich rodziny wyszły na światło dzienne, prawda? Ważne jest to w mojej ocenie, żeby temat samobójstw i kryzysów emocjonalnych był otwarty, żeby mówić o tym głośno i bez wstydu, tak? Żeby to właśnie wybrzmiało. I myślę, że policja jest ważnym elementem tych wszystkich działań, żeby zapobiegać tym czynom suicydalnym, ale oczywiście nie możemy tego robić sami, musimy robić to z innymi. Super. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować na łamach tego kanału za Waszą pracę, za te wszystkie interwencje i za wszystkie życia, które udało Wam się uratować i że chciałeś to wszystko nam dzisiaj opowiedzieć. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.